Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym chciałem poruszyć temat braku realizacji zysków z naszych inwestycji, nawet jeżeli one są dobre. Często zdarza się, że projekt rośnie, ktoś trzyma ten projekt, bo myśli, że on będzie rósł w nieskończoność, nie realizuje zysku, potem ten projekt spada, robi sobie takiego tripa ze swoim projektem i wycena wraca do miejsca, kiedy ten projekt był kupowany. Jest to aspekt psychologiczny i mi w tym, żeby określić potencjał danego projektu, pomaga narzędzie, które umożliwia porównanie danego projektu do innego, który jest na przykład liderem w danej niszy. I to narzędzie pomaga mi określić mniej więcej, do jakiego poziomu maksymalnie może dojść token, którym się zainteresowałem. Oczywiście to jest maksimum, które jest wskazywane. Czasami oczywiście narzędzie wskazuje, że token będzie spadał raczej. Jeżeli okaże się, że inne projekty w tej niszy mają o wiele niższe kapitalizacje niż ten, który na przykład wszedł akurat na rynek, jest na niego wielki hype, ale nie wiadomo dlaczego i tak naprawdę ta nisza ma o wiele niższe wyceny, bo może się na przykład okazać, że w tym momencie akurat tego projektu cena jest sztucznie podtrzymywana i nie ma racji bytu z stanu rzeczy, że taka wycena będzie utrzymywana przez długi czas albo jeszcze w przyszłości będzie rosnąć. Jeżeli jesteście zainteresowani, co to za narzędzie, zostańcie, zapraszam na stronę cryptonumbers.org, schodzimy niżej i zapraszam do instrukcji, jak to zrobić. Możemy porównywać market capy dwóch kryptowalut, czyli na przykład interesuje nas jakaś kryptowaluta i chcemy sprawdzić, jaki jest jej potencjał na podstawie porównania na przykład do kryptowaluty, która jest liderem w danej niszy. I tak na przykład możemy sprawdzić sobie Avalanche, który jest layer 1, czyli takim blockchainem podstawowym i on konkuruje na przykład z Ethereum. I jeżeli chcemy porównać te market capy, to widzimy, że jeżeli Avalanche w przyszłości kiedykolwiek osiągnąłby aktualną kapitalizację Ethereum i w tym czasie ilość tokenów Avalanche nie wzrosłaby w obiegu, nie zwiększyłaby się w obiegu, to byłby to wzrost o ponad 31 razy, ponieważ aktualna kapitalizacja Avalanche to niecałe 10 miliardów dolarów, a Ethereum to prawie 300 miliardów dolarów. I tutaj widzimy tą przepaść, widzimy jaki Avalanche jest jeszcze mały w stosunku do Ethereum. Natomiast pamiętajmy, Ethereum to jest lider, jeżeli chodzi o layer 1 i naprawdę ciężko będzie dogonić Avalanche'owi Ethereum. Natomiast w czystej teorii, czysto matematycznie jest taka opcja, zwłaszcza jeżeli na przykład rynek kryptowalut będzie się rozwijał, a w mojej opinii będzie się rozwijał, ponieważ wszystko na to wskazuje, to wyceny samego Ethereum mogą być wyższe i same kapitalizacje projektów mogą być wyższe i wtedy osiągnięcie kapitalizacji na poziomie na przykład 100 miliardów dolarów nie będzie niczym nadzwyczajnym, tak jak kiedyś przebijaliśmy w kryptowalutach 1 miliard dolarów, tak być może w tej hoście albo następnej wiele projektów stop, na przykład 30 może przebijać 100 miliardów, nikt nie wie co będzie, natomiast tutaj możemy sprawdzić sobie taki potencjał. Oczywiście możemy też sprawdzać, co by się stało, gdyby Avalanche na przykład kapitalizację Litecoina klikamy i widzimy, że wtedy by stracił i spadłaby jego cena do niecałych 18 dolarów. Oczywiście wszystko może działać w dwie strony. Na rynku nie jest nic pewnego, dlatego po zrobieniu takiej szybkiej, wstępnej analizy, ponieważ widzicie, my tutaj straciliśmy niecałe 10 minut, możemy już zdecydować, czy aktualna cena, aktualny market cap, inflacyjność projektu i porównanie tego projektu do innych projektów z danej niszy daje nam wskazówkę, żeby dalej interesować się projektem, ponieważ pamiętajcie, że projekt może mieć niesamowity marketing, mnóstwo influencerów może go polecać, mogą składać niesamowite obietnice, natomiast jeżeli chodzi o tokenomię, inflacyjność, jeżeli ilość tokenów w obiegu będzie się diametralnie zwiększać, to żeby cena rosła, popyt musi nadążać za tą podażą. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, to jasne, projekt może utrzymać się na rynku, ale cena nie będzie jakaś kosmiczna. Mamy mnóstwo przykładów, gdzie zwiększająca się podaż zabiła wzrost na przykład takiej Celestii czy Stepena. Mimo tego, że był potężny hype na te projekty, to po prostu sama tokenomia nie pozwala na wzrost ceny. Również na przykład Gala Games teraz tak wygląda. Podsumowując, na stronie cryptonumbers.org mamy tabelę, gdzie możemy sprawdzić podstawowe informacje odnośnie danej kryptowaluty, możemy ją wyszukać, możemy wyszukiwać według filtrów, które my sami sobie ustalimy. Sprawdzamy podstawowe informacje na temat danej kryptowaluty, ranking, cenę, szczyt cenowy, kiedy był ten szczyt cenowy, procentowa odległość od szczytu cenowego, ile razy wzrosłaby cena, jeżeli wróciłaby na ten szczyt cenowy i
i kapitalizacja. Następnie ta sama tabela, klikamy market cap, czyli kapitalizacja i mamy tak samo informację o maksymalnej kapitalizacji i odległości aktualnego market capu do szczytu market capu, czyli do ATH market capu. Poniżej mamy jeszcze dwa narzędzia. Pierwsze służy do tego, aby sprawdzić inflacyjność projektu, czyli dostajemy informację, ile procentowo tokenów jest w obiegu, widzimy jaka to jest liczba i również widzimy jaka jest maksymalna podaż. Jeżeli w obiegu jest poniżej 70% tokenów, to dla mnie to jest czerwona lampka, sprawdzam szczegółowo dlaczego tak jest, gdzie są te tokeny, czy na przykład zespół je sobie zostawił, czy one będą na marketing przeznaczone, czy jest jakiś mechanizm, który nagradza użytkowników sieci. Tego nie wiem, ta strona nie da mi tej odpowiedzi, muszę wejść na stronę oficjalną projektu i tam to sprawdzić, najlepiej w white paperze. Natomiast tutaj mamy taką szybką informację, czy warto dalej interesować się tym projektem. Kolejne narzędzie, ostatnie, porównywanie dwóch kryptowalut względem kapitalizacji. Jeżeli interesuje nas jakiś projekt o niskim market capie, natrafiliśmy na przykład na Twitterze albo spadł w czasie bessy, jest bardzo nisko, a my sprawdziliśmy po danych wewnątrz sieci, że sieć się rozwija, że deweloperzy rozwijają tą sieć, to możemy sprawdzić taki projekt i porównać go do lidera w tej niszy. Dzięki temu mamy graficzne nawet przedstawienie, jaka jest różnica kapitalizacji tych dwóch projektów i daje nam to pogląd, o ile projekt może albo wzrosnąć, albo spaść. Dajcie znać, co myślicie o stronce, co byście dodali, co jest złego. Jeżeli się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, motywacyjną subskrypcję. Dzięki za dziś, do zobaczenia, cześć!